Biblizmy mogą mieć również jako komponent nazwę topograficzną. No i tu kilka przykładów. Wieża Babel, chaos, brak porozumienia, uparte pozostawanie w świecie własnych pojęć, niemożność porozumienia się, niemożność zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby. To ten związek frazeologiczny oznacza. Babilon, płakać nad rzekami czy nad wodami Babilonu, opłakiwać szczęśliwą przeszłość. Jerycho, tu dwa frazeologizmy. Mury Jericha, możliwe do pokonania przeszkody, no i trąba jerychońska. Bardzo często możemy usłyszeć w takim wariancie ty trąbo jerychońska, a więc ty głupcze, ty krzykaczu. Trąba jerychońska oznacza też donośny głos, donośny dźwięk. Nawiązują te dwa związki frazeologiczne do Księgi Jozuego, do słynnego oblężenia Jericha i zburzenia jego murów. Sodoma i Gomora. Ten frazeologizm oznacza wielkie zamieszanie, rozgardiaż, awanturę. Oznacza również, i chyba z tym częściej nam się kojarzy, niemoralne postępowanie, rozpustę. Sodoma i Gomora to miejsce występku grzechu, niemoralności. To były dwa miasta, które według Biblii, Księgi Rodzaju, Bóg spalił za grzechy deszczem ognia i siarki. No i też mamy związek frazeologiczny, jedyni sprawiedliwi w Sodomie, tylko jedno miasto jest tu przywołane, o ludziach postępujących moralnie, etycznie na tle ogólnego społecznego lekceważenia zasad etycznego postępowania. Trzeba przywołać w pamięci tę sytuację targowania się Abrahama z Bogiem i przywoływanie 10 sprawiedliwych, jeśli oni są, to mogliby ocalić miasto, jeśli są w tym mieście mieszkają. No i mamy Damaszek. Znaleźć swoją drogę do Damaszku, czy droga do Damaszku, to frazeologizm, który oznacza zmianę przekonań, odnalezienie nowego celu w życiu, odnalezienie sensu w życiu. Biblizmy, podobnie jak inne związki frazeologiczne, możemy starać się jakoś jeszcze uporządkować w inny sposób, przywołując różnego rodzaju typologie, klasyfikacje. No i taka najpowszechniejsza, najbardziej znana typologia, ta szkolna, pojawiająca się w podręcznikach szkolnych, to klasyfikacja gramatyczna uwzględniająca podział na wyrażenia, zwroty i frazy. Wyrażenia to są takie związki frazeologiczne, które mają charakter nominalny. Ich ośrodkiem jest rzeczownik lub przymiotnik, rzadziej przysłówek, zaimek, liczebnik. Te wyrażenia mogą przyjąć postać także wyrażenia przyimkowego albo wyrażenia spójnikowego. No i przykłady takich wyrażeń znalazły się na slajdzie. Arka Przymierza. Tu znowu właściwie powinnam powiedzieć, że część frazeologizmów bywa spopularyzowana przez literaturę piękną. Arka Przymierza pojawia się w Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza. Cóż oznacza ten frazeologizm? Arka Przymierza oznacza mówienie o kimś lub o czymś, co łączy przeszłość z teraźniejszością. Jaskinia zbójców, siedlisko zła, grzechu, zbrodni, kolos na glinianych nogach, o czymś stwarzającym tylko pozory mocy, siły, potęgi, a w rzeczywistości zaś słabym, bliskim upadku. Z krwi i kości, czyli już tutaj przechodzimy do wyrażenia przyimkowego. Mamy z całego serca, czyli tak szczerze, z pełnym uczuciem, do końca świata, to wiadomo. No i z krwi i kości, tu chyba wymaga to jeszcze wytłumaczenia, a więc ktoś jest prawdziwy, autentyczny, taki rdzenny, rodowity, czy też z krwi i kości, możemy powiedzieć inaczej, z dziada, pradziada. Wyrażenia spójnikowe, ani ciepły, ani zimny, a więc o kimś mało gorliwym, tak powiemy, pozbawionym temperamentu, żywszych uczuć. Mamy alfę i omegę, czyli początek i koniec.
ale alfa i omega powiemy też o kimś, kto jest dla nas absolutnym autorytetem w jakiejś dziedzinie, wyrocznią. No i alfa i omega powiemy o omnibusie, o kimś, kto ma olbrzymią wiedzę z jakiejś dziedziny. Duch i litera prawa. Istotna treść, charakter i sens prawa, także dosłowne brzmienie, strona formalna tekstu prawnego. Wśród wyrażeń bardzo liczną grupę tworzą wyrażenia porównawcze, a więc takie wyrażenia, które realizują schemat taki jak X. Odwołują się te wyrażenia do konkretnych cech, osób, sytuacji, w naszym wypadku tych opisanych w Biblii. No więc mamy na przykład cichy, bądź potulny, bądź pokorny jak baranek, czyli nie zwracający na siebie uwagi otoczenia, skromny, nieśmiały, skłonny do ustępstw, uległy. Fałszywy jak Judasz, no to już o tym Judaszu mówiliśmy, biedny jak Łazarz, też już wspominaliśmy, mądry jak wąż, roztropny, bardzo mądry, ale też chytry jak wąż, czyli przebiegły, jak w raju, czyli w miejscu uroczym, takim sielskim, w którym są szczególnie sprzyjające warunki do życia, wypoczynku, przyjemnego spędzania czasu. Z kolei zwroty to związki frazeologiczne, których człon podstawowy jest czasownikiem, bądź też formą czasownika imię słowem nieodmiennym. No i mamy zaczynać od Adama i Ewy, wyzionąć ducha, wziąć kogoś pod swoje skrzydła, sprowadzić kogoś na złą, czy tam na dobrą drogę. Też w takiej wersji pojawiają się. Chodzić jak błędna owca. To jest z kolei znowu zwrot porównawczy, bo tych zwrotów porównawczych budowanych na schemacie robić coś jak X też mamy w tekście Biblii sporo i one też weszły do polszczyzny. Tak, przykładem takich zwrotów porównawczych może być właśnie ten zwrot przywołany na slajdzie, chodzić jak błędna owca, czyli w zamyśleniu, nieprzytomny, bez celu, być czy też wyglądać jak z krzyża zdjęty, a więc ktoś jest wyczerpany fizycznie, zmęczony, przygnębiony, nieszczęśliwy, chwiać się jak trzcina, być niezdecydowanym, wahać się, wyglądać jak Dawid przy Goliacie, tańcować jak król Dawid przed arką, czy też strzec, pilnować kogoś, czegoś jak oka w głowie. A więc tych porównawczych zwrotów też mamy wiele. No i frazy. Frazy mają postać zdania bądź równoważnika zdania. Tu przykłady fraz znalazły się na slajdzie, jaka matka, taka córka, jaka mać, taka nać, też można byłoby przywołać. Nie samym chlebem żyje człowiek, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe, czy nie sądźcie według pozorów. Tych fraz biblijnych jest naprawdę wiele i tu tylko o nich można byłoby naprawdę dużo i długo mówić. Ale oprócz tej klasyfikacji gramatycznej, bardzo często przywoływana jest jeszcze jedna klasyfikacja, taka klasyfikacja chronologiczna. I zgodnie z tą klasyfikacją dzielimy związki frazeologiczne, w tym właśnie te biblijne, na jednostki stabilne, recesywne i jednostki ekspansywne. W przypadku jednostek stabilnych doskonale znamy ich kształt, rozumiemy ich znaczenie, nierzadko potrafimy wskazać źródło, z którego te jednostki pochodzą. Te jednostki są znane w polszczyźnie od dawien dawna, cały czas pojawiają się w różnych tekstach kultury w takiej samej postaci, w takim samym znaczeniu. I tych jednostek jest stabilnych, związków frazeologicznych stabilnych jest bardzo wiele. Tu niektóre zostały wymienione na slajdzie, nie mieć oleju w głowie, to myślę, że nie trzeba tłumaczyć, ważyć słowa, czyli mówić coś z namysłem, dbając o dokładność wypowiedzi, pokazywać rogi, czyli być hardym, zuchwałym, kopać pod kimś dołki, działać potajemnie na
czyjąś niekorzyść, strzec jak źrenicy oka, pracować w pocie czoła, przeżywać gehennę, niebieski ptak, a więc próżniak, darmozjad, człowiek lekkomyślny, nie mający jakiegoś określonego zajęcia i żyjący cudzym kosztem, zamienić się w słup soli, czyli znieruchomieć ze zdumienia lub przerażenia, nawiązanie do historii żony Lota. Sonny dzień, zamieszanie, rozgardiaż, popłoch, awantura, na rękach kogoś nosić, czyli otaczać najczulszą opieką, okazywać wyjątkowe względy, uznanie, wielbić, uwielbiać kogoś, czy też rzucać słowa na wiatr, a więc mówić w sposób nieodpowiedzialny, obiecywać coś bez możliwości bądź bez chęci dotrzymania obietnicy. To są te stabilne biblizmy. Ja myślę, że ich znaczenie lepiej lub gorzej znamy, myślę, że raczej lepiej. Nie mamy trudności z przywołaniem tego znaczenia. Ale inaczej jest w przypadku jednostek recesywnych, związków frazeologicznych recesywnych. Frazeologizmy recesywne to te frazeologizmy, które wychodzą z użycia, które nie są już nam tak dobrze znane albo w ogóle ich już nie kojarzymy. Są one rzadziej używane i w związku z tym nie zawsze rozumiane przez użytkowników języka. Bardzo często, aby przywołać znaczenie takiego frazeologizmu recesywnego, no trzeba byłoby dokładnie znać kontekst biblijny. My często dzisiaj już tego kontekstu biblijnego nie znamy. Te frazeologizmy nam się na przykład z tekstem biblijnym zupełnie nie kojarzą, albo ta historia biblijna jest mniej znana. No więc nie jesteśmy w stanie tego znaczenia podać. Bardzo często też mamy kłopoty z odtworzeniem właściwej struktury takiego związku frazeologicznego recesywnego. A więc na różnych poziomach ujawnia się tutaj brak takiej naszej kompetencji, brak naszej wiedzy czy umiejętności. No i recesywne biblizmy, oczywiście znowu jest ich bardzo wiele, na slajdzie pojawiły się tylko niektóre. Oddać coś, czy też sprzedać za miskę soczewicy. Nawiązanie do historii Jakuba i Ezawa z Księgi Rodzaju. Oddać coś, sprzedać za miskę soczewicy oznacza wyrzec się czegoś dla doraźnego zysku. Wybrać coś, co ma wartość znacznie mniejszą niż ta rzecz utracona, niż ta rzecz, której się wyrzekamy. Czupryna jak u Absaloma, czyli włosy tak długie, gęste, taka czupryna imponująca. To jest nawiązanie do historii syna Dawida, który zbuntował się przeciwko ojcu. Absalom, jedni mówią, czy w jednych tłumaczeniach czytamy, że jechał na mule, w innych, że na ośle, przejechał na tym zwierzęciu pod konorami wielkiego dębu i zaczepił się włosami o gałęzie dębu. Zawisł na tych gałęziach, na tym dębie zwierzę, które było pod Absalomem, pognało dalej. Absalom, pozbawiony możliwości obrony, wisiał na tym dębie i tak wiszącego Absaloma zastali słudzy Joaba. Ten ostatni osobiście wbił w królewskiego syna 3 oszczepy, ranił Absaloma, bo Absaloma dobiło 9 giermków. No i te bujne, długie włosy przyczyniły się do jego zguby. Czupryna jak u Absaloma, długie, bujne włosy. Wieża z kości słoniowej. Mówimy o wieży z kości słoniowej wtedy, kiedy ktoś izoluje się od życia codziennego lub otoczenia. Po co? Aby zająć się sprawami wznioślejszymi, na przykład twórczością artystyczną. Mieć miedziane czoło, czyli być bezczelnym, cynicznym, zuchwałym, także być bez ambicji, honoru, wstydu, skrupułów. Żona Putyfara. Żona Putyfara, ciekawa postać, nie znamy jej imienia, Putyfar był jej mężem, bohaterka Księgi Rodzaju, która próbowała uwieść Józefa,
a kiedy ten odrzucił jej zaloty, oskarżyła Józefa przed mężem, że to on nastawał na jej cześć niewieścią. Żona Putyfara, ten frazeologizm oznacza kobietę zamężną, uwodzącą młodzieńca, podstępną, zdradliwą uwodzicielkę cnotliwych, młodych mężczyzn. Znamy egipskie plagi, znamy egipskie ciemności. Rzadziej, bardzo rzadko przywoływana jest egipska pszenica. Nawiązuje do tej samej historii Józefa i jego braci, a egipska pszenica oznacza korzyści, zyski osiągane w obcym kraju, osiągane za granicą. Drugi Daniel. Daniel był prorokiem żydowskim, on miał zdolność jasnowidzenia, tłumaczenia snów i znaków. Za chwileczkę będziemy tłumaczyć ucztę Baltazara. Tu też pojawia się właśnie prorok Dawid jako pewien kontekst. No i drugi Daniel oznacza człowieka bystrego, inteligentnego, lotnego, mądrego, który potrafi nam wiele rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. Uczta Baltazara też pojawia się w księdze Daniela. Babiloński król Baltazar wydał ucztę, podczas której zbezcześcił naczynia ze świątyni Jahwe. I wtedy ukazała się ręka pisząca słowa Mane Tekel Fares. Było to proroctwo zapowiadające upadek Babilonu i śmierć samego Baltazara, co zresztą nastąpiło jeszcze tej samej nocy. No i te znaki tłumaczył Daniel, a uczta Baltazara oznacza ucztę, po której ma nastąpić nieszczęście. Oślica Balaama. Pojawia się frazeologizm w Księdze Liczb i oznacza człowieka małomównego, nieśmiałego, pokornego, potulnego, który jednak, jak się odezwie, a odzywa się zazwyczaj w sposób taki nieoczekiwany, nieprzewidywalny, no to ta jego wypowiedź robi wrażenie, jest zaskakująca dla odbiorców, ale w taki właśnie pozytywny sposób. Winnica Nabota. Ten frazeologizm oznacza pewną zazdrość, obiekt sąsiedzkiej zazdrości, zawiści. Król Achab, to już tak w skrócie, chciał przejąć winnicę, której właścicielem był Nabot. List Uriasza. Frazeologizm o identycznym znaczeniu, takim jak jest w Biblii, list Uriasza, odnajdziemy w mitologii. List Uriasza oznacza polecenie zgładzenia kogoś, kto ten list dostarcza. Jest takim listem śmierci, listem przynoszącym zgubę, przynoszącym śmierć. Przekuć miecze na lemiesze, zamienić wojnę na pokój. Siać konkol, czyli szerzyć zło, wzniecać niezgodę. Nawiązanie do przypowieści o konkolu. Groby pobielane. Rzecz, instytucja mająca tylko pozory życia, a więc coś, co takim pozorem jest, co jest złudzeniem czegoś. Groby pobielane możemy też powiedzieć o osobie obłudnej i kłamliwej, także o czymś, co udaje rzecz dobrą. W Ewangelii Mateusza groby pobielane to określenie odnosi się do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Wygnać, wypędzać diabła Belzebubem. To jest nawiązanie do uzdrowienia przez Jezusa opętanego, który był niewidomy i niemy, i odnosi się też do zarzutów faryzeuszów, że przez Belzebuba, władcę złych duchów, Jezus wyrzuca inne złe duchy. Co oznacza ten frazeologizm? Oznacza lekarstwo gorsze od choroby, oznacza naprawianie zła złem. Gadareńskie wieprze, czyli istoty opętane przez demona zniszczenia, takie istoty, które pędzą na oślep ku swojej zgubie. Wierzgać przeciw ościeniowi, buntować się daremnie, to jest nawiązanie do historii Szawła, objawienia się mu Chrystusa, no i księga zamknięta na 7 pieczęci, czy też 7 pieczęć, ostateczna tajemnica, tekst niejasny,
niezrozumiały, zagadkowy, tajemniczy. Oczywiście nawiązanie do Apokalipsy Świętego Jana. No i mamy także jednostki ekspansywne. Tu wybrałam dwa frazeologizmy: siódme niebo i zakazany owoc. To są takie frazeologizmy, które nie tak dawno pojawiły się w różnego rodzaju tekstach. Siódme niebo powstało przez skrócenie zwrotu być w siódmym niebie, radować się, cieszyć się, być zadowolonym, szczęśliwym, zachwyconym. W reklamie i w nazwie produktu to siódme niebo pojawia się, nazwa soków, ale też w odniesieniu do ptasiego mleczka. Zakazany owoc smakuje najlepiej. To jest wyrażenie, które pojawia się wtedy, kiedy właśnie ktoś sięga po coś, po co sięgać nie powinien, co mieści się w tej strefie właśnie zakazu, jakiegoś tabu. Często właśnie to sformułowanie zakazany owoc smakuje najlepiej, pojawia się wtedy, kiedy ktoś zachowuje się w różnych sferach życia, ale też w tej sferze seksualnej bardzo swobodnie. Frazeologizm zakazany owoc został też spopularyzowany przez piosenkę. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Biblizmy, podobnie jak inne jednostki języka, wchodzą w różne relacje z innymi związkami frazeologicznymi czy z innymi wyrazami. Zachowują się tak samo, jeśli chodzi o semantykę. No i wchodzą między innymi w relacje synonimi i w relacje antonimi. Proszę zobaczyć, na tym slajdzie pojawiły się takie ciągi synonimiczne i są to ciągi, w których znalazły się wyrazy i związki wyrazowe o korzeniach biblijnych. Ciągi albo pary: być alfą i omegą, mieć mądrość salomonową, mieć olej w głowie, być uczonym w piśmie, czyli być mądrym. Potem drugi ciąg: być chamem, mieć miedziane czoło, taka para. Przeżywać gehennę, mieć z czymś bądź z kimś krzyż pański, wychylić kielich goryczy, wypłakiwać oczy, wyrywać włosy z głowy. Następny ciąg, bardzo długi: Eden, raj, ziemia obiecana, kraina mlekiem i miodem płynąca, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, oczywiście kraina szczęścia. Gehenna, dolina Jozafata, dolina łez, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, miejsce cierpień. Jaskinia zbójców, jaskinia grzechu, Sodoma i Gomora, wed za wed, oko za oko, ząb za ząb. A więc wyraźnie widać, że ta bliskoznaczność, podobieństwo znaczenia między różnymi jednostkami wywodzącymi się z Biblii istnieje. Mamy też inną sytuację. W relacje z synonimi wchodzą biblizmy i inne związki frazeologiczne, w tym mitologizmy. No i proszę zobaczyć, to jest bardzo długi ciąg. To nie jest zbiór zamknięty, taki oznaczający umieranie, śmierć. Pójść do świętego Piotra, przenieść się na łono Abrahama, wyzionąć ducha, spać snem wiecznym, pójść z Dawidem na harfie grać, kopnąć w kalendarz, wyjść nogami do przodu, przejść na tamten świat, wsiąść do łodzi Charona, przepłynąć Styx, wejść do Hadesu. Te trzy ostatnie to oczywiście mitologizmy. Dawid i Jonatan, Orestes i Pylades, wierni, szczerzy, wypróbowani przyjaciele. No i mamy ciemności egipskie oraz ciemności kimeryjskie, a więc biblizm i mitologizm, takie nieprzeniknione ciemności, głębokie ciemności, w których nic nie widać, świata nie widać. Tu te ciemności kimeryjskie to jest nawiązanie do historii Odyseusza, który podróżując po świecie trafił do miasta Kimeryjczyków i było ono zasłonięte mgłą i chmurami, które ani na chwilę nie pozwalały się przebić promieniom słonecznym. Nad miastem panowała wieczna noc. Na ciemności egipskiej jedna z plag, która Egipt dotknęła. A więc to jest ta relacja z synonimi w ten sposób tutaj zilustrowana. No i mamy oczywiście też relacje antonimi. W taką relację biblizmy mogą wchodzić i też mamy albo pary, albo ciągi, w których znalazły się związki wyrazowe tylko o rodowodzie biblijnym, czyli być niebieskim ptakiem, pracować w pocie czoła, pokazywać rogi, być potulnym jak baranek.
rzucać słowa na wiatr, ważyć słowa, wierzgać przeciw ościeniowi, wywieźć kogoś z niewoli egipskiej, budować zamki na lodzie, budować na piasku, budować na opoce czy też na skale. Eden, raj, ziemia obiecana, kraina mlekiem i miodem płynąca, a z drugiej strony Gehenna, dolina Jozafata, dolina łez, padł łez. Matuzalem i Beniaminek. Matuzalem oczywiście ktoś, kto jest bardzo wiekowy, a Beniaminek zdrobnienie od imienia Beniamin, no jest tutaj synonimem kogoś najmłodszego, ponieważ Beniamin był ostatnim najmłodszym dzieckiem Jakuba i jego żony Racheli. No i biblizm i mitologizm, mądry jak Salomon, głupi jak Midasowe uszy, czy mury Jericha, takie przeszkody możliwe do obalenia, no i mury Cyklopie, mury potężne, nie do zdobycia, nie do obalenia. A więc również takie pary antonimiczne tutaj możemy wywieźć. Ja bym jeszcze może wróciła do tej pary, wierzgać przeciw ościeniowi i wywieźć kogoś z niewoli egipskiej. Wierzgać przeciw ościeniowi, już mówiłam, miotać się w sytuacji bez wyjścia, czy pozostawać w sytuacji bez wyjścia. Natomiast wywieźć kogoś z niewoli egipskiej, wyprowadzić kogoś właśnie z sytuacji, która wydaje się sytuacją bez wyjścia. A więc wyraźnie tutaj taka para antonimiczna nam się stworzyła, możemy ją przywołać. Biblizmy jako takie jednostki języka, wyrazy, związki frazeologiczne, jak widać, są takimi jednostkami bardzo licznymi. My często przywołujemy je w naszych codziennych rozmowach, naszych codziennych komunikatach, no ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, nie zawsze pamiętamy o tym, że właśnie pewne wyrazy czy frazeologizmy z tego tekstu biblijnego się wywodzą. Witold Doroszewski kiedyś wypowiadał się na temat właśnie tych jednostek, które z Biblii i z mitologii przywędrowały do polszczyzny, znalazły się w polszczyźnie i zwracał uwagę na to, że właśnie te wyrazy, te związki frazeologiczne są obecne nie tylko w polszczyźnie, są wspólne dla wielu języków, których użytkownicy mieli związek z kręgiem kultury śródziemnomorskiej. Zwracał Doroszewski uwagę na to, że są one świadectwem pewnej naszej zależności od kultury starożytnej, także w zakresie leksyki, bo gdy chodzi o sposoby wyrażania czynności i stanów umysłowych, procesów psychicznych i związanych z tym słownictwem, to języki europejskie spotykają się u źródeł łacińskich lub grecko-łacińskich i wyprzeć się tego dziedzictwa nie może żaden kulturalny Europejczyk. Tu możemy powiedzieć żaden kulturalny Polak. Co więcej, moglibyśmy dodać, że warto, aby to dziedzictwo osoba, która chce uchodzić za kulturalną, znała, aby przynajmniej cząstkę z tego dziedzictwa znała, potrafiła się do niej odnieść, by znała znaczenie wywodzących się z Biblii wyrazów, związków frazeologicznych, eponimów, związków frazeologicznych, eponimicznych. To świadczy o naszej kulturze języka, ale też jest świadectwem naszej przynależności do tej wspólnoty europejskiej. Biblizmy są dosyć dobrze opracowane w literaturze przedmiotu. Mamy słowniki, do których możemy sięgnąć. Tu zostały one przywołane na slajdzie. Ludzie i miejsca w języku, słownik frazeologizmów eponimicznych, mały słownik biblizmów języka polskiego, słownik zwrotów i aluzji biblijnych, słownik eponimów, słownik mitów i tradycji kultury, skrzydlate słowa biblijne. To są wszystko pozycje słownikowe, ale mamy też opracowania językoznawcze, ale także dydaktyczne, w których mowa jest o biblizmach, artykuł Bayerowej, w której przywołuje ten termin biblizm, frazeologizja biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich, Stanisława Bomby artykuł,
Biblijne słownictwo i frazologia to jest tylko hasło w Encyklopedii Katolickiej, ale już sygnalizujące problem i rozległość tego problemu. Znana książka Bukowskiego, księdza Bukowskiego, Biblia, literatura polska, antologia. Tam te jednostki biblijne są omawiane ze względu właśnie na ich obecność w tekstach literackich, Długosz Kurczabowy i szkice z dziejów języka religijnego, czy Koziary, frazeologia biblijna w języku polskim. Zwracam uwagę na tę ostatnią też pozycję, to jest takie bardzo też szczegółowe opracowanie tradycji biblijnej i Biblii w kulturze europejskiej i bardzo też sporo informacji znajdziemy w tej pozycji na temat związków frazeologicznych i wyrazów, które mają proweniencję biblijną. Zachęcam zatem Państwa także do sięgnięcia po te pozycje i do ich lektury. Bardzo dziękuję.